Dzisiaj mamy 8. rocznicę FNAF 3. No, wczoraj też mieliśmy obwinięcie za to strefy czasowe, bo gra oficjalnie wyszła 2 marca, ale w europejskich strefach czasowych to było już po północy 3 marca, dlatego różni ludzie podają różne daty. Na Steamie pojawi się data zależnie od tego, w jakiej strefie czasowej jesteście, dla nas 3. Ale no, dzisiaj jest 8. rocznica. Mamy też 2023 rok, w którym to FNAF 3 się dzieje. Pora więc na następną teorię związaną z tą grą. Spójrzmy sobie na trailer do FNAF 3. Która część trailera FNAF 3 najbardziej wam się podoba? Czy chodzi o muzykę, tajemniczość? Może o tego Springtrapa, którego tam widzimy? Może myślicie też o tym błędzie, na którym widzimy wiatrak za szybą, a nie na biurku w biurze? Tak czy tak, ten trailer będzie bardzo ważny w dzisiejszym temacie. Na początek opowiem trochę o słynnych słowach Williama Aftona. I always come back, zawsze powracam. Obecnie to są to znienawidzone słowa dla wielu osób w fandomie, bo w końcu zawsze powraca. Dostanie epicki monolog, dostanie wielkie zakończenie, zostanie pokonany raz a dobrze i wróci w następnej grze. Po części rozumiem problem i się z nim zgadzam, ale po części nie zgadzam się z tym, czego ludzie chcą w zamian. Nie chcę, żeby William kiedykolwiek został całkowicie zastąpiony. Jeśli on odejdzie, to chciałbym, żeby się seria skończyła po prostu. Jeżeli mamy dostać nową grę, to się spodziewam, że się w niej pojawi William. Tyle. Ale ciekawostka jest taka, że to nie jest oryginalne znaczenie tych słów. Scott nie napisał ich z myślą, że William będzie umierał, będzie powracał, umierał i powracał i tak w kółko. Kiedy pierwszy raz dowiedzieliśmy się, że Purpurowy zawsze wraca, to dostaliśmy po prostu trailer do FNAF 3. Dostaliśmy teaser z fioletowym napisem. To wszystko nawiązuje do wydarzeń sprzed Springtrapa. William jeszcze żyje, nigdy nie został jeszcze pokonany, nigdy nie musiał powracać w taki sposób, jaki teraz mówimy. Już wtedy dostaliśmy te słowa. On powróci, zawsze to robi. Co te słowa wtedy znaczyły? Nie będę mówił tutaj czegoś bardzo nowego. Powtarzam to wiele razy i teraz chcę po prostu złożyć to wszystko w jedno miejsce, powiedzieć to trochę dosadniej. Seryjny morderca, który zabijał dzieci w pizzeriach Freddy's, nie przyszedł tam po prostu jeden raz. Bo mogłoby to zostać napisane tak, że on przyszedł, zabił 5 dzieci, odszedł i tyle. Miał swoje powody, skończył, uciekł, przeniósł się do innego miasta, zapomniał Freddy's, żył innym życiem, koniec. Ale tak się nie stało. Nie wiemy za bardzo, jak wyglądała sytuacja z policją. William może był podejrzany, może musiał się ukrywać. Sam fakt, że to i animatroniki we FNAF 2 mają system wykrywania twarzy i szukają przestępców, jest tutaj bardzo podejrzany. Byłoby bardzo logiczne z fabularnego punktu widzenia, żeby ten system rzeczywiście Williamowi zagrażał. Ale żadna z tych rzeczy nie powstrzymała go przed powrotem do Freddy's. Taka jest jego historia i osobowość. Jest potworną osobą, która regularnie powraca na miejsce zbrodni, żeby zabić jeszcze więcej dzieci. Może ma jakąś motywację, którą można rozwiązać, a może nie? I wydaje mi się, że tak jego postać była pisana już od FNAF 2. Pierwsza gra nie wyjaśnia za bardzo zabójcy. Wiemy, że zabił 5 dzieci. Wiemy też, że podobno został złapany. Może złapano złą osobę i może rzeczywiście zabójca zapomniał o Freddy's później. Ale na tym się kończy jego postać, nie jest zbytnio ważny. I we FNAF 2 się to zmienia, bo Scott już zaczął pisać kogoś bardziej konkretnego. Dostajemy w tej grze więcej ofiar. Jest marionetka, jest save them, jest go go go, przynajmniej według mnie. Jest ten system wykrywania twarzy, co oznacza, że firma jest na baczności. Są też dobre sugestie na to, że tajemniczy zabójca był pierwszym stróżem nocnym, który pracował przed Jeremim. Już w tej grze Scott mocno zarysował tą postać. Pokazał nam, kim ona jest. Wcześniej był to jednorazowy atak tajemniczego zabójcy, ale teraz Purpurowy stał się wielkim zagrożeniem, unoszącym się nad całą siecią restauracji. Nie ma chwili spokoju czy możliwości na otwarcie zwyczajnej restauracji, bo ktoś obsesyjnie atakuje to miejsce. I stwierdzenie on zawsze powraca miało ku temu nas prowadzić według mnie. Choć istnieje wątek tego głównego zestawu ofiar, ten wątek Golden Freddy'ego, to istnieje też wątek zabójcy, który zawsze powraca. I stąd bierze się więcej ofiar, a razem z nimi więcej nawiedzonych animatroników. Bo na tym polega historia Williama Aftona, Purpurowego. No i pojawienie się tego zdania w trailerze do FNAF 3 sugeruje, że ofiary są całkowicie świadome tego prostego faktu. William powróci, on musi powrócić, to jest w jego naturze. I ofiary nie były w błędzie, jak się już dowiadujemy z FNAF 3. Ale jest też druga część historii. Druga informacja, którą możemy wyciągnąć ze słów z trailera. On powróci, zawsze to robi, mamy dla niego miejsce. Wydaje się to dosyć oczywiste, choć nie mówi się o tym za dużo. Słowa z trailera sugerują, że ofiary miały gotowy plan i czekały, aż zabójca przyjdzie do nich. Trailer bardzo bezpośrednio mówi, że ofiary od samego początku chciały zmusić Williama, żeby założył strój Spring Bonniego i żeby w nim zginął. Mamy dla niego miejsce. Tym miejscem jest Springtrap. Mówimy tutaj o czymś więcej niż jakiś pomysł na szybko. Mówimy też o czymś więcej niż zwykły przypadek, że William się obronił, duchy przegrały, ale na całe szczęście zatrzaski puściły. Nie. Te słowa sugerują, że cała ta sytuacja była z góry zaplanowana. Ofiary czekały na to, aż zatrzaski puszczą. Taka interpretacja jest dosyć ciekawa i ma znaczenie.
Mamy takiego Shadow Freddy'ego, on pojawia się i prowadzi roboty do safe roomu, gdzie zostają one zniszczone przez purpurowego. I można w tym widzieć prosty symbolizm. Fioletowa postać zaciągnęła dzieci do safe roomu i zabiła. Teraz fioletowa postać, fioletowy Freddy, zaciąga w ten sam sposób roboty, żeby zostały zniszczone. Follow me to są słowa, które William mógł powiedzieć dzieciom i których rzeczywiście użył, jak wiemy z minigierek z FFPS-a. Z tego powodu pojawia się interpretacja, że Shadow Freddy pomaga Williamowi. Może to nawet sam William w kostiumie, może coś innego. Ma to trochę sensu. Ale zakładając, że wszystko jest z góry zaplanowane przez ofiary, to historia wyglądałaby trochę inaczej. Shadow Freddy wciąż chce, żeby William zniszczył roboty, ale robi to wyłącznie dlatego, że dopiero wtedy duchy będą w stanie zaatakować Williama. 4 z nich staje w drzwiach, blokuje Williamowi drogę ucieczki, podczas gdy 5 włazi do środka i zmusza Williama, żeby użył stroju. Konkretny plan. Ten symbolizm, o którym mówiłem, z fioletową postacią prowadzącą do safe roomu wciąż może istnieć, ale nie oznacza to nagle, że Shadow Freddy pomaga Williamowi. Bo jest to wygodna, jest to prosta interpretacja, choć nie za bardzo wyjaśnia, czym konkretnie Shadow Freddy jest, skoro Williamowi pomaga. Nie ma żadnego stroju wewnątrz safe roomu, ciężko tutaj zbudować jakikolwiek argument, ale ma swój sens, jeśli jest to sygnał od jednej z dusz do pozostałych robotów, że William się pojawił na miejscu, że teraz już pora działać, teraz już pora atakować. A więc to są takie dwie interpretacje słów z trailera na dzisiaj. Po pierwsze, William zawsze powraca i w tych słowach nie chodziło o jakąś nieśmiertelność, a o jego obsesyjne ataki skierowane konkretnie na Freddy Fazbear's Pizzę. Za życia już był znany jako osoba, która zawsze powraca. Jeśli czekasz we Freddy's, to możesz być pewny, że William w końcu do ciebie przyjdzie. Po drugie, mamy dla niego miejsce. Atak na Williama i wepchnięcie go do stroju Springtrapa zdaje się być wcześniej zaplanowanym atakiem przez ofiary. Kiedy William rozwalał roboty, kiedy wchodził do zatrzaskowego stroju, to cały czas był w przekonaniu, że wygrywa, że ma wszystko pod kontrolą i że pokonał wszystkie duchy w bardzo prosty sposób. Ale tak nie było, bo z każdym ruchem coraz bardziej wpadał w zastawioną na niego pułapkę. I w taki sposób zginął w awarii zatrzasku. Właśnie te dwie rzeczy wyciągnę ze słów z trailera. Oczywiście są to tylko moje interpretacje. Czy ma to dla was sens? Czy macie może coś, żeby obalić moje założenie? Albo podać jakąś jeszcze inną alternatywę? Zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Ostatnio zapowiadałem wam film na temat fangame'ów i powiem wam, że od 3 tygodni się z nim niesamowicie męczę. Mam nadzieję, że będzie następny już po tym, ale jeśli będzie tragedia, to zacznę omawiać Fazbear Frights, Cliffy. A więc do zobaczenia i oczekujcie jednego z tych dwóch w najbliższym czasie.